teraz nie uwierzysz w to, co zaraz zobaczysz. To jedno z najciekawszych nagrań, jakie kiedykolwiek trafiło w moje ręce. Obiekt nagrany w Bristolu 18 lipca, a właściwie cała grupa obiektów zachowuje się niezgodnie z jakimikolwiek znanymi prawami fizyki. 21:45. Dokładnie o tej porze dwoje mieszkańców dzielnicy Hardcliffe w południowym Bristolu zauważyło z okna swojego mieszkania świecący obiekt wiszący nad linią dachów. Hardcliffe leży zaledwie 8 km od międzynarodowego lotniska Bristol, więc mieszkańcy tej okolicy codziennie obserwują dziesiątki przelatujących samolotów. Znają ten widok na pamięć. Tym razem jednak, jak twierdzą, coś było zupełnie inne. Nagranie, które trafiło w moje ręce w całości, trwa 5 minut i 20 sekund. Przeanalizowałem je nie na oko, tylko klatka po klatce, śledząc dokładną pozycję i kolor obiektu co 5 sekund przez cały materiał. To, co znalazłem, jest bardziej niepokojące, niż się spodziewałem. Przez pierwsze 50 sekund w kadrze widoczny jest pojedynczy, ciepły, bursztynowo-pomarańczowy kształt. Nie stoi on jednak w miejscu. Jego pozycja chaotycznie przeskakuje w obrębie niewielkiego obszaru nieba, podczas gdy sylwetka budynku w tle pozostaje idealnie nieruchoma. To ważne, bo wyklucza to drgania kamery jako wytłumaczenie. Coś w powietrzu naprawdę się poruszało. I to w sposób nieregularny, zupełnie inny niż lot po prostej linii. Około 55 sekundy dzieje się coś jeszcze bardziej zaskakującego. Pojedynczy obiekt rozdziela się na dwa oddzielne źródła światła. Zmierzyłem odległość między nimi klatka po klatce. W ciągu kolejnych 55 sekund te dwa punkty oddalają się od siebie w tempie, które da się precyzyjnie policzyć w pikselach na sekundę, aż do momentu, gdy dzieli je 1/3 całej szerokości kadru. Muszę być z wami szczery, bo uczciwość jest tu ważniejsza niż tania sensacja. Taki obraz, dwa światła rozjeżdżające się w przeciwne strony nad okolicą lotniska, pasuje do jednego z najbardziej prawdopodobnych wytłumaczeń. Mogą to być dwa samoloty krzyżujące swoje trasy lotu w polu widzenia kamery, które przez chwilę wyglądały jak jeden obiekt, a potem po prostu poleciały każdy w swoją stronę. To jednak nie tłumaczy wszystkiego. Ten pierwszy, nieregularny dryf obiektu, zanim jeszcze doszło do rozdzielenia, nie pasuje do ruchu samolotu lecącego po wyznaczonej trasie. Zaobserwowałem też, że w tym samym czasie barwa światła zmienia się z ciepłego bursztynu na znacznie chłodniejszy, bielszy odcień. To akurat da się wytłumaczyć naukowo. Wraz z pogłębiającym się zmierzchem światło, przechodzące przez grubszą warstwę atmosfery, traci czerwień. Więc taka zmiana koloru niekoniecznie oznacza, że sam obiekt się zmienił. Najbardziej intrygujący moment przychodzi jednak na koniec. Po around 115 sekundzie sygnał gwałtownie słabnie, aż niemal znika w szumie obrazu. A potem, tuż przed 3. minutą nagrania, pojawia się ostatni, wyraźny ślad. Jedno, słabe, wciąż ciepłe światło, ale zupełnie w innym miejscu kadru niż wcześniej. Przesunięte daleko w prawą stronę i nisko, tuż nad linią drzew. Sekundę wcześniej go tam nie było. Po tej klatce obiekt gaśnie i mimo, że nagranie trwa jeszcze ponad 2 minuty, już nigdy nie wraca. Czy to były dwa cywilne samoloty na kursie kolizyjnym w 2 wymiarach obrazu? Czy coś, co najpierw dryfowało nieregularnie, potem rozdzieliło się na 2 źródła światła, a na koniec zmieniło kierunek i zgasło? Bez drugiego, niezależnego nagrania z innego punktu miasta i bez danych o ruchu lotniczym z tego dokładnego okna czasowego, nikt dziś nie jest w stanie tego rozstrzygnąć. Zostaje nam tylko materiał,
2 świadków patrzących w to samo miejsce nieba i minuty nagrania, które w żadnym momencie się nie urywają. Warto na koniec dodać, że przypadki tego typu wcale nie są rzadkością, choć rzadko trafiają do szerokiej opinii publicznej. W najnowszym oficjalnym raporcie amerykańskiego biura AAO, rządowej agencji zajmującej się analizą niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych, w ciągu 1 roku zgłoszono 757 nowych przypadków obserwacji. Aż 21 z nich pozostało całkowicie niewyjaśnionych, mimo szczegółowej analizy prowadzonej przez rządowych ekspertów z dostępem do danych radarowych, jakich my dzisiaj nie mamy. Bristol właśnie dołączył do tej krótkiej, ale wciąż rosnącej listy pytań bez odpowiedzi.